Myślałam, że mam rozładowany mikrofon, ale nie, już go sobie gdzieś tutaj podłączę. O, najlepiej zahaczyć go gdzieś tutaj. Dzień dobry, witajcie serdecznie. Dzisiaj w takiej troszkę innej atmosferze. Mam w domu totalny chaos, a to tylko i wyłącznie dlatego, że szykuję sobie rzeczy na sprzedaż taką samochodową, na taki rynek, który tutaj się nazywa Budfair, czyli sprzedaż rzeczy z luku bagażowego, z bagażnika samochodu i właśnie szykuję sobie rzeczy, które zawadzają gdzieś mi w domu, które są mi już niepotrzebne. Robię to po raz pierwszy, dlatego w domu mam w każdym pomieszczeniu tak zwany rozpiżaj, ponieważ wyciągam te rzeczy, których nie używam od roku, 2, 3. W poprzednich latach pokazywałam Wam w ogródku, jak sprzątałam, wyrzucałam, czy tam oddawałam różne rzeczy, a tym razem postanowiłam, że z domu sprzedam te rzeczy na Budfair i pozbędę się tych wszystkich takich zalegajek z domu, ale oprócz tego, że wyciągam rzeczy, które chcę sprzedać na tej Budfair, no to oczywiście mam notatnik, co muszę kupić, co muszę zrobić, co muszę wyciągnąć, co muszę przygotować. Także rozłożyłam sobie teraz rzeczy moje szydełkowe, które robiłam kiedyś, jakieś tam maskotki i chcę do nich przyłączyć ceny, ponieważ tych maskotek nie chcę się pozbywać za funta, czy 2, czy za 50p, tylko troszeczkę sprzedać za troszkę większe pieniądze. I mam tutaj takie przygotowane etykietki. Będę musiała za chwilę jechać do sklepu, kupić troszkę więcej. I od siostry dostałam naklejki Handmade with Love, także mam nadzieję, że troszkę to pójdzie. Tu oczywiście jeszcze jakieś rzeczy, które gdzieś mi do czegoś służą. I ostatnio zrobiłam takiego królika i teraz chcę do tego króliczka, zrobiłam takiego ładnego króliczka na szydełku, mięciusieńkiego i teraz mu daję tutaj szaliczek, tylko że muszę nitki przywiązać, przymocować, dlatego najpierw zaczynam od tych maskotek. Także ja sobie tutaj przygotowywuję, a powodem dlaczego chcę sprzedać rzeczy na Budfair. Zawsze myślałam o tym, żeby właśnie pozbywać się rzeczy tam, nawet zarobić kilka czy kilkadziesiąt funtów. Oglądałam ostatnio różne filmy o ludzi, którzy sprzedają na Budfair, a także takich, którzy odkupują rzeczy na Budfair, a potem sprzedają na eBayu. Tylko że ja jakoś nie mam drygu do biznesu, dlatego myślę, że ja to raczej bym nie kupowała i nie odsprzedawała, ale w poprzednich latach oddawałam rzeczy do charity shop. Tylko że te charity shop ostatnio zrobiły się takie drogie i nie wiem dlaczego one są takie drogie. Oddają ludzie za darmo pieniądze. Dużo jest wolontariuszy pracujących w tych charity shopach. I miałam taką sytuację, że chciałam oddać starą drukarkę. Kiedyś były przyjmowane rzeczy właśnie elektryczne. Ta stara drukarka działała, tylko że ona była strasznie duża i mi zawadzała miejsce w domu. I wiecie co? Tak było mi przykro, bo pani, która była przy przyjmowaniu rzeczy, tak no dosyć niemiło powiedziała: nie, my już nie przyjmujemy takich rzeczy, my już takich rzeczy nie przyjmujemy, tego nikt nie weźmie. No to jak tego nikt nie weźmie, chciałam to oddać za darmo. Wystawiłam na Marketplace i zaraz się znalazła osoba, która po prostu to wzięła ode mnie, tą drukarkę. Także charity powinno być charity. Kiedyś każda rzecz, która była rzeczą elektryczną, była sprawdzana przez nich. Była jakaś osoba, która po prostu chyba wkładała wtyczkę do kontaktu i patrzyła, czy działa, i następowało odsprzedawanie rzeczy, a teraz nagle zrobił się z tego problem. Nie wiem, czy przepisy się zmieniły, czy nie, ale wątpię. Także tak, mam przygotowany tutaj szaliczek i mogę przyłączyć tutaj
cenę. Oczywiście na butwie nie dostanę wysokiej ceny, tak jakbym chciała to sprzedawać. Wystawiłam tego królika na marketplace, no ale chyba za wysoką cenę dałam, także teraz troszeczkę tą cenę obniżę, ale postaram się sprzedać w dobrej cenie i jak pojadę na zakupy, to chcę kupić takie worki foliowe, celofan, tak jak do kwiatów, takie przezroczyste, żeby włożyć tego królika po prostu do tego worka. Tu na podłodze mam jeszcze kilka takich rzeczy, także sobie to przygotuję. Także tyle na razie. Przymocowałam ceny do maskotek. To akurat jest maskotka robiona przez moją siostrę. Zobaczymy, czy pójdzie. Teraz je tylko po prostu uporządkuję tutaj do mojego pudełka, żeby później jak będę miała te woreczki, to je powkładam w woreczki. Oprócz tego z takich szydełkowych prac mam jeszcze breloczki porobione. To mam jakieś maskotki inne, ale to są takie tańsze. Mam breloczki porobione. Zaraz pokażę Wam. I te breloczki bym chciała jakoś powiesić. A co tu się stało? Jakoś powiesić i tutaj takie mam zrobione pączki z dziurką, czyli nasze obwożanki. I mam tutaj ich kilka. Oprócz tego kiedyś zrobiłam taką pszczółkę. Pokażę Wam bliżej na zdjęciach może. I takie ciasteczka z serduszkiem. Albo podejdę do Was, pokażę Wam bliżej. Nie wiem tylko jak wycenić. O, mam takie ciasteczko. Pszczółkę. Takie pączki z różnymi kolorami. Wykorzystywałam po prostu resztki włóczek i nawet takie serduszko wyszywane. Także to też chcę zapakować. Mam jeszcze kilka tych breloczków, tylko że nie mam tych metalowych kółek, także muszę sobie zapisać na listę, żeby zobaczyć, czy w sklepie z gadżetami są po prostu te zawieszki. A gdzie jest moja lista? Także tak, bez listy ani rusz. Zakupy i zawieszki do breloczków, zawieszki. Spijam kawę i lecę do miasta. Człowiek jak ma za dużo czasu, nie jak ma wieczorami jak mi się nudzi, to coś robię i takie też serducho uszyłam. Także to też spróbuję sprzedać nawet za funta. Słuchajcie, to coś tam będzie. I tak, na razie tutaj z tym skończyłam. Dobrze, no to lecimy dalej. Pokazywałam Wam chyba jesienią, robiłam dynie na szydełku i te dynie też po prostu chcę spakować po kilka sztuk i sprzedać też na tym ryneczku, na tej butwie. Także tu mam przygotowane na stole do zapakowania. Robiłam też takie tulipany. Także może też je w jakiś sposób sprzedam, wyeksponuję je w ten sposób na stoliku, bo mam przygotowany też stolik taki do tapet. I także mam nadzieję, że to zrobię. I będę musiała iść do garażu, ten stół przetrzeć i zobaczyć, czy mam takie stare, stary obrus. I muszę zobaczyć, czy mi się po prostu przykryje ten stolik, bo ten stolik do tapet to jest dosyć długi, także muszę to zrobić. Jak będę jechała do miasta, to po prostu zabiorę i w garażu od razu sprawdzę. Coś tu jeszcze? No i ludzie mówią, że najważniejsze jest mieć pieniądze na wydawanie reszty, także tu mam słoik, do którego odkładam zawsze takie klepaki. Muszę zobaczyć, ile tutaj mam pieniędzy, żeby było na wydawanie pieniędzy. Pokażę Wam, jak mieszkacie w Anglii i macie dzieci, to można nad morzem wydawać mnóstwo 2p monety, czyli dwupensówki na takich maszynach do grania. Także tu mam odłożone, jakbyśmy z dziećmi Howarda jechali nad morze.
A tutaj z kolei słoik z jednopensówkami. Ciężkie to, ale tak łatwiej się wrzuca do słoika. Także chyba... A, jeszcze zrobiłam coś ostatnio i to jest taka torebusia na telefon. Można włożyć sobie telefon. Tak, tak, tak. Oj. I można sobie przewiesić. Albo jak jesteście mniejszy gabarytowo, można tak przewiesić. Ja jestem akurat duża gabarytowo. Ja wiem. I sobie tak nosić. Taki gadżecik i to też spakuję potem. Dobra, to 29, czyli trzeba lecieć do miasta. Właśnie wróciłam z miasta i powiem Wam, że mieszkanie w małym mieście to z jednej strony może być, jest cisza i spokój, a z drugiej strony nie dostaniesz tego, co chcesz. Ale za to kupiłam 2 torby rzeczy, które są mniej ważne na dzisiaj, ale jednocześnie potrzebne. Także teraz z Wami to rozpakuję. W kuchni też jest rozgardiaż. Zrobiłam kolejne 2 słoiczki ogórków w occie. Na razie kiszonych ogórków nie robię, bo są one takie wykręcone, to ogórki. Nie wiem, czy mnie dobrze widać. Chyba nie bardzo. I tutaj słońce tutaj przeszkadza. Poczekajcie, postaram się jakoś ułożyć. Naczynia pomyte trzeba będzie pochować. Ogóreczki zrobione, o teraz ze słońcem to Wam ze światłem pokażę. Mam już takich 4 czy 5 słoiczków. W sumie 5 mam już zrobionych takich słoików ogórków w occie. No i tak, pierwsze zakupy. Na pewno jak człowiek będzie głodny jutro, bo muszę wstać o 4 rano, to się przyda bułka na śniadanie, taka wypieczona, chrupiąca bułka. Pewnie jutro chrupiąca nie będzie, ale one są smaczne, także wzięłam 4 w piekarni. Rzadko chodzę do piekarni, ale co tam. I z rzeczy bardzo potrzebnych kupiłam sobie spodenki na jazdę rowerem. I te spodenki są... Ała! Kierunki mi się pomyliły. I te spodenki są z wkładką. Także mam nadzieję, że moje części intymne nie będą tak drętwiały podczas długiej jazdy rowerowej, bo ja rzadko jeżdżę rowerem, a jak jeżdżę rowerem razem z Howardem, to mamy na przykład 20-30 km takiej trasy i niestety podczas ucisku na części intymne wszystko tam drętwieje, tam krew nie dochodzi i rozmawiałam z przyjacielem i słuchałam też różnych głównie panów, ekspertów od jazdy rowerem, że tak, warto mieć takie spodenki, także ja sobie je wypróbuję. Nie były drogie, w związku z tym je wzięłam. Ta gąbka, która jest tutaj wszyta, wydaje się taka dosyć w miarę gruba. Także no zobaczymy, ale tak, to nie był potrzebny zakup, bo mogłam założyć coś innego na siodełko, no ale raz nie zawsze. Dobra. Nie zapominamy o nawadnianiu się, więc wzięłam sobie wodę gazowaną, bo ja się najszybciej gaszę pragnienie wodą gazowaną. Rabarbar mi się skończył, na razie musi odrosnąć, żebym zrobiła sobie nowy kompot. Ocet do zapraw nie dostałam w sklepie z żywnością z różnych krajów. Nie było polskiego octu i wybrałam jakiś rumuński z Rumunii. 9% jest napisane, także nasze chyba są, tak, nasze są 10%, tu już mam prawie pustą butelkę, a tu jest napisane 9%, mam nadzieję, że będzie dobre i nie był drogi, bo to 99p kosztował, a nie, to mokre coś, 99p kosztował, także spoko. Ostatnio Howard zużył mi lejek do czegoś w samochodzie, do wlania w czegoś w samochodzie, także wzięłam lejek. Jak trudno jest w ogóle znaleźć lejek w normalnym sklepie, słuchajcie, musiałam iść do takiego chińskiego sklepu z
z tymi wszystkimi chińskimi rzeczami i ją 2 funty, czyli 10 zł. Nie wiem, ile kosztują w Polsce lejeki, ale to jest plastikowy i nawet to cięcie tutaj, ono nie jest idealne, no ale potrzebuję lejek na zaprawy, także wzięłam sobie. Przy okazji wymiana szczoteczek do zębów i pasta do zębów. I taki pojawił się w sklepie też z polską żywnością, taki na High Streetie sklep, taki większy twaróg, 450 gram twarogu. Tu wzięłam tłusty twaróg, bo ja tam nie uznaję, że jakiegoś półtłustego czy chudego twarogu. Jak macie coś zjeść białkowego, to z dobrą zawartością tłuszczu i 3 funty, czyli jakieś 15 zł. Dezodorant, bo mi się skończył, także to zaraz pójdzie do łazienki i wkładki higieniczne. Do tego zawsze dawka paracetamolu. Paracetamol, jak kupuję leki, nie wiem, czy to można mówić na YouTube, jak coś to wytnę. Nie kupuję drogiego paracetamolu, bo one mają wszystkie takie same składy, więc tylko się płaci za firmę, a ten kosztował 20 chyba 8 pi. Także działa tak samo. No i pomyślałam, że na jutro, jak będziemy tam na tej butwie, to pewnie gdzieś tam ręce się przybrudzą, czy tam gdzieś koło szyi, jak będzie, bo jest bardzo sucho, więc na polu może być, wiecie, pełno kurzu. To wzięłam chusteczki do wycierania, takie nawilżone do wycierania rąk. One też były po 3 paczki za funta, dlatego pomyślałam, że tak wezmę, bo normalnie to wolę umyć się wodą. Umyć się wodą, ale tam nie będę odchodziła od samochodu, także wolę mieć przygotowane takie właśnie chusteczki. Oprócz tego będzie woda, wezmę sobie zwykłą wodę w butelce, jakby trzeba było coś tam mocniej umyć. No i ja zawsze mam brudne okulary, także wzięłam sobie też czyściki do okularów na jutro, bo najlepiej to mi kiedyś Bartek podpowiedział, dzięki Bartek. Najlepiej okulary się myje w ciepłej wodzie, płynem do naczyń i potem wyciera miękką ściereczką. I faktycznie tak jest. Także normalnie jak jestem w domu czy w pracy, to w pracy też mam przygotowany płyn do naczyń i sobie myję okulary. No ale na polu to raczej tego nie uświadczę. To i to je ewentualnie. To tam raczej nie. Co ja tu jeszcze kupiłam? Wpadłam przy okazji do Morrisona, bo do tych bułek coś potrzebuję. Ogórki jakie zebrałam, zebrałam ogórki wczoraj. Jejku. Wczoraj zebrałam ogórki i pomyślałam sobie, że zrobię sobie mizerię, dlatego do mizerii potrzebna jest świeża śmietana. Ta śmietana ma dzisiejszą datę i z 2 funtów 10 tylko na 84 pi. Ja sobie tą śmietankę zużyję, 300 ml. Także w Morrisonie przecenę znalazłam, brałam i z przeceny też wzięłam jogurt. Nie wiem, co to za jogurt, nigdy nie miałam. Też z 2 funtów i 15 pi na 86 i to sobie wezmę, zrobię na deser. Jajka, zwykłe jajka. Też promocja była na przyprawy w Morrisonie, polskie przyprawy z Prymata. Nie robię reklamy, bo tylko takie były, to takie wzięłam. 30 chyba parę pi. Także jak ostatnio poszłam do takiego polskiego sklepu, nazywamy to polskim sklepem, ale Mix oczywiście, brałam po przypraw i zapłaciłam kupę kasy i potem mówię do koleżanki, mówię, Matko Boska, a rzadko chodzę, mówię, Matko Boska, zapłaciłam tyle i tyle, mówię, a ona się mnie pyta, a co nabrałaś? Ja mówię, no przypraw, ona mówi, tak, ale tam przyprawy są ponad funta, ale tak, funt 30, funt 40 za taką samą paczkę przypraw, a tutaj 30 pi albo niecałe 30 pi, także wzięłam sobie od razu to, co tam zostało. Ryż kupuję na kilogramy, nie kupuję w żadnych tych plastikowych torebkach, bo ja sobie gotuję w Thermomixie na parze i też zwykły, bo jak się robi potrawy, to dobry jest. Nic nie trzeba. Z polskich rzeczy jeszcze ser królewski i myślę, że przekąska fajna będzie, jak będziemy sobie siedzieć jutro na tej butwie i sprzedawać. Plus kiełbaski chipolatas.
To już była przecena, nieduża, bo nawet nie funta nie była przecena, ale zrobię dzisiaj na obiad. Takie pieczone z cebulką. I ponieważ ja musiałam iść do tego miasta, ja do miasta chodzić nie lubię, tu kolejna przyprawa. Do miasta chodzić nie lubię, zakupy przeważnie robi Howard, takie większe, bo on to uwielbia, ja niestety nie. To zobaczyłam, że jest też po przecenie złoty kurczak. Napiszcie mi w komentarzu, też lubicie. Nie jadłam chyba z rok, także wzięłam 2. Nie mam czasu dzisiaj na gotowanie. Do wieczora przynajmniej, albo Howardowi powiem, żeby to zrobił, te kiełbaski. Zobaczymy, jak nie to jutro. I na lunch będę miała za chwilkę złotego kurczaka. Mąkę, bo jak mi odrośnie rabarbar, to na pewno chcę powtórzyć to ciasto, które Wam pokazywałam w ostatnim odcinku, a już mi tam mąki mało co zostało i zwykłą margarynę do smarowania chleba. Jak masła nie ma w promocji, to nie kupuję. Margarynę też. Margaryną też się wysmaruje i będzie. Także planowałam kupić torby na te moje maskotki. Nie ma. Planowałam kupić naklejki na jakieś tam rzeczy, które chcę sprzedać. Nie ma. Chciałam takie price tagi, to jest, jak to się mówi? Poczekajcie, niech pomyślę. Takie te ceny takie, co się przyczepia do ubrania na przykład. Dobra, nieważne. Price tagi chciałam kupić, żeby przyczepić do ubrań, nie naklejać. Nie ma. Koperty chciałam też takie, które od góry się wkłada, od tej węższej strony i się zakleja, bo pomyślałam sobie też, że mogę przygotować jakieś torebki z tymi moimi ziołami, ponieważ ja mam bardzo dużo ziół ususzonych, ja sama tego nie zużyję. I co? I też nie ma. Po prostu wszystkie sklepy obskoczyłam, jakie są na High Streetie. I wielkie nic, a pieniądze wydane. Także tyle na razie. Wezmę sobie, ogarnę teraz kuchnię, zrobię sobie lunch, jest 20 po 11, czyli w sumie w mieście zajęło mi 2 godziny, żeby oblecieć to wszystko, zobaczyć, kupić rzeczy, na które nie było planowane wydawanie pieniędzy, no ale i zacznę pakować to, co mam do spakowania. Czy to mi będzie dobrze? Chodź tu, Malwo. Ostatnio mi wichura zniszczyła Malwę. Musiałam część oberwać. Kochani, i tak mamy tym sposobem poniedziałek wieczór. Butwa odbyła się w niedzielę. Obudziłam się w 3:30, żeby oczywiście wypić szybciutko kawkę. 15 minut wystarczyło, żebym mogła się uraczyć kawą. Uraczyłam się tą kawką, szybko się ubrałam, zrobiłam te bułeczki, które Wam pokazywałam. Spakowałam wszystko do torby takiej lodówkowej z tym zamrożonymi tymi wkładami. Howarda obudziłam. Howard jechał swoim samochodem, a ja pojechałam po koleżankę, z którą się umówiłam właśnie na tą butwę i pierwszy raz sprzedawałyśmy rzeczy. Spakowałam bardzo dużo rzeczy z domu, swoich rzeczy, Howarda rzeczy, butów, których już nie używamy, jakieś tam po prostu, co sobie możecie wyobrazić, że nie potrzebujecie, nie używacie, a nie wiecie, co z tym zrobić. Szkoda wyrzucić, ale już się raczej to nie przyda. I tak byliśmy na miejscu gdzieś około 5:30. Już było połowę tego pola przygotowanego, zastawione samochodami, także byliśmy wszyscy po środku. Byliśmy po środku i to był super punkt, bo jeszcze ludzie tymi alejkami chodzili i niedaleko mieliśmy, dosłownie 2 rzędy dalej były toalety, te toj-toje.
na które sobie kilka razy pozwoliliśmy się oddalić. I po prostu jedna osoba zostawała przy samochodzie, a druga osoba szła skorzystać z toalety. Zaraz mi drzwi trzasną, czekajcie, muszę je zamknąć, bo się oczywiście wiatrek zrobił. Drzwi zamknięte, tragedii nie będzie. Najszybciej poszła lampa z takimi rybkami, taka stojąca lampa, którą jak się włączy, to te rybki tak pływały, takie plastikowe rybki, to poszło jako pierwsze i było duże zainteresowanie butami, ale tylko Howarda butami. I te buty Howarda też poszły, potem poszły troszkę moich i ciuchy męskie, natomiast żeńskie sprzedałam chyba 2 czy 3 sztuki, ale za to te wszystkie inne takie pierdołkowate rzeczy ładnie szły. Pokazywałam Wam, że skupiłam się też na ozdobach tych moich szydełkowych, które robiłam i sprzedałam dosłownie 3 rzeczy, ale tych drogich nie, tylko te takie zapakowałam w takie woreczki celofanowe, te dynie, które robiłam i breloczki i poszły dynie i jedno kółko, jak robiłam w zeszłym roku, też Wam pokazywałam na jakimś filmie, jak robiłam, przyklejałam te dynie szydełkowe do kółka, miałam takiego z siana zrobione, kiedyś dostałam od mamy i takie jedno kółko poszło. Najwięcej szydełkowymi pracami zachwycały się osoby w moim wieku i troszeczkę starsze, panie oczywiście, i jedna pani ze mną tak przystanęła dłużej i wzięła ode mnie dynię. I powiedziała, że najlepiej takie rzeczy będą się sprzedawały na takich kiermaszach artystycznych, na przykład w szkołach, jakie są organizowane, i mówiła, żebym się skontaktowała następnym razem z taką firmą, ze szkołą, z organizatorami takich właśnie kiermaszy, bo tam pójdzie najszybciej, bo tam na te kiermasze przychodzą osoby, które będą chciały właśnie takie rzeczy kupić, zajrzeć i takimi się rzeczami interesują. Także w przyszłości pomyślę, zobaczę, kiedy mam wolne, bo ja nie zawsze weekendy mam wolne i jeżeli będzie, to chyba się zapiszę, tylko że muszę robić tych rzeczy więcej niż mam, bo ja mam dwa pudełeczka z tymi breloczkami i kilka maskotek, ale przyjdą długie wieczory, to będę na pewno dziergała, bo mnie to uspokaja, wycisza wieczorem przy filmie czy przy jakimś tam programie można robić. I na pewno wiele osób też się zastanawia, ile można zarobić na takiej butwie. Ja byłam pierwszy raz, także ja brałam po prostu wszystko, co było i patrzyłam, co ludzie kupują i na co zwracają szczególną uwagę. I w sumie na wszystko, czy droższe, czy tańsze, słuchajcie, to zależy po prostu od osoby, także nie ma na to reguły. Zarobiłam około 90 funtów przez 6,5 godziny, bo około 12 zaczęłyśmy się z koleżanką zbierać. Howard pojechał wcześniej o 9, bo on już musiał jechać do pracy, ale był z nami przez te pierwsze godziny, jak żeśmy się rozstawiali, ponieważ ludzie kupujący od razu też mają wstęp na tą butwę, dlatego jest taki zgiełk, taki, wiecie, może ktoś, ja będę w samochodzie szperała za rzeczami, a ktoś może mi te rzeczy już tam gdzieś zwinąć albo robić hałas, że kilka osób od razu się pyta o jakieś, pierwsze co to się pytają, czy mamy złoto. To od razu, wiecie, Howard mógł powiedzieć, że nie, złota nie mamy, i tam on sprzedawał to, co ja już wystawiłam, a ja sobie po prostu dalej układałam. Potem Howard pojechał do domu, ja z koleżanką zostałam. Około 90 funtów zarobiłam i te pieniądze przeznaczyłam na paliwo do samochodu, na wycieczkę, która się odbyła dzisiaj, a pokażę Wam, gdzie byłam w przyszłym odcinku. Postaram się puścić w tym tygodniu 2 odcinki, żeby to było tak, wiecie, na bieżąco, bo w niedzielę nie było odcinka ze względu na to, że ja całą sobotę, cały dom, potem musiałam to wszystko wynieść do samochodu, upakować w samochodzie. W niedzielę rano wstawałam 3:30, tak jak powiedziałam, wróciłam, to było około 14, bo jeszcze koleżankę odwoziłam, spałam ponad godzinę i potem ogarniałam ten taki zgiełk, ten bałagan w domu i tak mi zeszła sobota, niedziela po południu. A dzisiaj od samego rana o 7:30 wyjechaliśmy właśnie na wycieczkę i jaką wycieczkę, to pokażę Wam w następnym odcinku. I takie podsumowanie, tak, zrobiłam totalny chaos w domu, ale wzięłam, spakowałam to, czego nie używam, wyczyściłam
naprawdę sporo miejsc. Pozbyliśmy się rzeczy, których nie używamy i mamy po prostu przestrzeń w domu. Zarobiłam pieniądze na dzisiejszą wycieczkę i jeszcze trochę zostało, także to też super. I dzięki temu, że zarobiłam prawie 90 funtów, to jest taka fajna dniówka i myślę, że będę to powtarzała. Dzisiaj wzięliśmy na tą wycieczkę syna Howarda i właśnie on też bardzo chce z nami jechać, także musimy się ustalić co, jak i kiedy ja mam wolny weekend i na pewno to powtórzymy, ponieważ takie pieniądze z rzeczy, które pewnie po jakimś czasie na pewno się gdzieś tam wyrzuciłoby, my możemy sobie zorganizować wycieczkę i to będzie taki mój cel, że zbieramy na wycieczkę i potem bierzemy dzieci Howarda, czy nawet my we dwoje możemy sobie opłacić jakąś miejscówkę, czy to hotel, czy pole namiotowe, bo mamy też ogromną ochotę jechać na pole namiotowe, ale to może w innym czasie, jak pojedziemy, to Wam coś nagram. Bałam się przez kilka lat jechać na Bóstwo, a tak mi się podobało, słuchajcie, że tak, powtórzę. Także dzisiaj taki odcinek troszkę inny, ale w ogrodzie też jestem, jest chyba po 19, już słonko schodzi nisko, wiaterek podwiewa, słoneczniki zaczynają się przewracać, ogórków jest mało, ale są. Pomidory są przepyszne, lepsze są na zewnątrz niż w szklarni, jeszcze mi nie dojrzewają w ogóle. Także na zewnątrz mi bardziej dojrzewają niż w szklarni, ale za to ogórki. Poczekajcie, ja pójdę z Wami zerwać jeszcze tak, na koniec filmu ogórka. Chodźcie ze mną do szklarni, tylko ja się napiję najpierw. Bo susza niesamowita. Idziemy do szklarni. Także tak wygląda mój ogródek. 20 lipca czy 19 chyba? 20 chyba dzisiaj jest, nawet nie wiem. Tak, poczekajcie, teraz w tą stronę. Nie mam stabilizatora obrazu, także będzie jak będzie. Tutaj fasolka daje mi co drugi, trzeci dzień plon. Mimo tego, że jest bardzo goła na tej tutaj końcóweczce, ale tu u góry ma fajne stronki i rosną. No i teraz tu Was ustawię, bo tu mam takie przejście do szklarni i chodźcie trochę wyżej, a ja idę do szklarni po ogórka. Miałam go zerwać wczoraj, aczkolwiek mówię na koniec filmu jak znalazł. Tu mi się jeden biedny słonecznik przechylił, bo mieliśmy wiejchurę. Wezmę go, trochę zahaczę, może się będzie trzymał. Idę. I co, się znowu przewrócił. No nic, trudno. I do ogórków. I teraz zrywam tego ogórka. I nie... Zerwałam. Zobaczcie, jaka kolumbryna. To jest ogórek. To nie jest cukinia, to jest ogórek. O, także można mieć ogórki chyba z metr. Chyba tak. Można? Można. Jeszcze 3 takie rosną, słuchajcie. A tego zaraz jeszcze tu świeże, tutaj po urwaniu się wydziela sok. Już go dzisiaj nie zjem, ale go zjem jutro na lunch. Kochani, mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Jeżeli byście bardziej chcieli też odcinki vlogowe z mojego dnia, co robię, jak robię, gdzie jadę, co zwiedzam, odwiedzam, to dajcie znać. Bo w ogrodzie, jak to w ogrodzie, trochę rośnie, trochę nie rośnie, trochę zbieram, trochę się zepsuje, trochę ślimaki zjedzą. Także zawsze przeważnie robię takie ogrodowe. Ale może trzeba zmienić troszeczkę formę i takie vlogowe bardziej. Tak, sekcja komentarzy jest otwarta. No i oczywiście serduszka, kwiatuszki, pszczółki i ta funkcja podbij. Dzięki bardzo wszystkim, którzy mi tam podbijają te filmiki. No i idę tworzyć do końca ten film i zaraz będę też tworzyła film z naszej wycieczki. Mam nadzieję, że... A nie podpowiem, ale miodek będzie pyszny. Pa! Do następnego razu.